Cześć, z tej strony Netsi. Dzisiaj skupię się na mocach, które można odnaleźć w tej wacie, czyli 7 elementach, ale także światach światła i otchłani, które walczą ze sobą o dominację. Aby zrozumieć działanie mocy, które można odnaleźć w tej wacie, musimy przenieść się na Księżyc. Tam, robiąc quest, mogliśmy dowiedzieć się o pewnych ciałach doskonale czarnych. Czym one są? Lata temu smoki odkryły wiadomość głęboko w kosmosie, więc jeden z nich, Ungin, postanowił polecić ją odebrać. Kiedy jednak wrócił, w statku kosmicznym, którym poleciał, pozostałe smoki nie odnalazły Ungina, którego do tej pory znali. Był on dziwacznie połączony z innym, doskonale czarnym ciałem. Ungin i ten byt stali się amalgamacją, w którym coraz to bardziej dominację przejmowało Black Body. Smoki zaczęły badać nowo odnaleziony byt i przeraziły się tym, co odkryły. Black Body posiadało dobrze rozwiniętą umiejętność przemiany, ewolucji oraz wtapiania się w otoczenie, dzięki którym mogły przeżyć w różnych warunkach. To właśnie przez umiejętność wtapiania się w otoczenie, przez co byty te stawały się tak naprawdę niewidzialne, statek kosmiczny zdarzył się z jedną ze stacji kosmicznych smoków. Przez Black Bodies nikt nie był w stanie go zauważyć. Dodatkowo, Black Bodies miały pragnąć smoczych ciał, by móc je następnie przejąć. Mimo wszystko, część smoków postanowiło w pewien sposób wykorzystać moce Black Bodies. Nie mamy jednak 100% potwierdzenia, w jaki sposób. Możemy jedynie przypuszczać, że mogło chodzić im o transformację smoków, by stworzyć z nich nowe, nieśmiertelne byty oraz wykorzystać ich zdolność kamuflażu do stworzenia płachty, mającej ukryć księżyc. Możemy założyć, że to kolejny rodzaj technologii smoków, który Fanes ukradli i użyli do stworzenia firmamentu. Na tym jednak skupię się później. Informacje o tym, czym Black Bodies są naprawdę, możemy znaleźć wewnątrz statku kosmicznego, którym podróżował Ungin. Tam znajduje się wiadomość, którą Ungin miał przekazać tuż przed swoją śmiercią. To był upadek gwiazdy. To była dusza gwiazdy. Wołała do mnie, jak jedzenie wołające na obiad. O, słyszycie, Isnakyrel, władco Throg, pożarty przez najczarniejszą ciemność. Dlatego nieś tę wiadomość ze sobą, Bad Urunamu Ungin Black Body. Ty jesteś mną, a ja jestem tobą. Gdyby ktoś nie wiedział, Throg było jednym ze światów, które zostało pożarte przez ciemność podróżującą przez uniwersum, czym zakładamy jest Abyss. Isnakyrel, czyli jego władca, rozkazał wysłać wiadomość o Abyssie do pozostałych światów w dniu, w którym Throg zostanie przez ciemność pochłonięty, aby świat ten nie został wcześniej zauważony i mieszkańcy mogli nacieszyć się swoją wolnością przynajmniej odrobinę dłużej. Czy udało im się wysłać wiadomość? Jak widzimy, tak. Jednak decyzja o tym, by poczekać z aktem aż do ostatniego dnia istnienia świata, mogła stracić pozostałe światy. Jak możemy przeczytać pod koniec wiadomości? Ty jesteś mną, a ja jestem tobą. To zdanie zdaje się potwierdzać nam, że Black Body, z którym połączył się Ungin, to Abyss. Musi to znaczyć, że z powodu decyzji Isnakyrela, Abyssowi udało się dogonić statek z wiadomością i się do niego przyczepić. Ungin nie był prawdopodobnie pierwszy. Bad, Uru i Namu mogą być imionami pozostałych bytów, które połączyły się z tym Black Body. Skąd natomiast wiem, że to jest Abyss? W grze Gunsgar Z dostaliśmy informację o tym, że Abyss jest wolą pochodzącą spoza uniwersum, która podróżuje w poszukiwaniu różnych cywilizacji, by móc następnie wewnątrz siebie włączyć. Zdanie ty jesteś mną, a ja jestem tobą, które przekazał Ungin, idealnie pasuje do tego, co wiemy o Honkaiu, czyli w tym wypadku Abyssie. I zanim zaczniecie płakać o tym, że Genshin nie jest częścią Honkaiverse, nawet jeśli nie chcecie uwierzyć moim filmom, gdzie szczegółowo opowiadam o połączeniach między grami a uniwersum, to połączenie potwierdziło 6 lat temu samo MiHoYo. A mówienie, że Hoyo zmieniło kosmologię Genshina w połowie gry, nie dając jednocześnie na to żadnego dowodu, jest po prostu głupie. Nie uważam jednak, że Black Bodies to zawsze było Abyss. Nie jest wykluczone, by Black Bodies były swoją własną, osobną cywilizacją w jednym ze światów, które posiadały zdolność dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków zewnętrznych na swojej planecie. Myślę, że Abyss mogła taką cywilizację przejąć, a następnie skopiować ich właściwości. To też by w pewnym sensie wyjaśniło, dlaczego międzygalaktyczna cywilizacja postanowiła wybić mieszkańców planety, z której pochodziła Skerk. Mieli oni posiadać wspomniane wcześniej cechy, więc nowi przybysze mogli bać się ich możliwego wchłonięcia przez Abyss, co jeszcze bardziej by tę siłę wzmocniło. Jeśli mamy już ustalone, że Black Bodies to Abyss, to czas wytłumaczyć, czym one w prawdziwej fizyce są. Ciała doskonale czarne są hipotetycznymi obiektami, które mają absorbować 100% padającego na nie promieniowania, co czyni je doskonale czarne, ponieważ nie odbija się od nich żaden kolor. Jest z nimi powiązane promieniowanie ciała doskonale czarnego, przez które obiekty te mogą jednak wydalać pewien kolor, co spowodowane jest nieodbijającym się światłem, a ich temperaturą. Jednak to dla nas w tym momencie nie jest ważne.
Dlaczego tłumaczę sposób działania Black Bodies? Ponieważ uważam, że Hoyo postanowiło wykorzystać ich cechy jako fundament dla mocy, które można spotkać w Teyvatie. Jak pewnie wszyscy wiedzą, Teyvat, nazywany światem ludzi, znajduje się pomiędzy światem światła a światem otchłani, które nieustannie walczą ze sobą o dominację nad Teyvatem. Oba te światy są dla ludzi toksyczne, jednak to właśnie moc świata światła odpowiada m.in. za występowanie 7 elementów. Będąc bardziej szczegółowym, moc świata światła rozszczepiona jest przy użyciu pryzmatu na 7 kolorów, w ten sposób likwidując jej toksyczne właściwości. Moce świata światła i świata otchłani są swoimi przeciwieństwami, jednak jednocześnie wydają się one mieć część rzeczy wspólnych. Według mnie czerpią one swoje moce z tego samego źródła, a tym źródłem jest nic innego jak moce Imaginary i Kwanty, których jak wiemy w uniwersum jest mnóstwo. Uważam, że ma to naprawdę dużo sensu, by to właśnie te moce były głównymi zasilaczami światów światła i otchłani. Jednak jeśli światy mają te same paliwo, to co je tak bardzo różni, że są nazywane swoimi przeciwieństwami? Według mnie ma to związek ze sposobem, w jaki pozyskują moc. W tym miejscu posłużę się wyjaśnionym przeze mnie przed chwilą działaniem ciał doskonale czarnych. Podobnie jak one, świat otchłani może w pełni absorbować moc Imaginary czy Kwanty, a Abyss ukazywany jest w ciemnych kolorach. Dodatkowo sam Abyss rezyduje w świecie otchłani. Jeśli idziemy tym tokiem myślenia, to moc świata światła musi odpowiadać funkcjonowaniu ciał doskonale białych. Jak można się pewnie domyślić, są to hipotetyczne ciała, które w całości odbijają światło, które na nie pada, przez co wydaje się, że są białe. To też właśnie światło białe przechodząc przez pryzmat rozszczepia się na 7 części. W ten sposób wyjaśnilibyśmy, czemu światy światła i otchłani wydają się być tak podobne, a jednocześnie są swoimi przeciwieństwami. Różnią się metodami pochłaniania mocy. Mając to na uwadze, możemy wywnioskować, w jaki sposób działają Vision. Jak pewnie wiecie z fizyki, ludzkie oko jest w stanie widzieć kolory, ponieważ materia odbija fale danego koloru, pochłaniające pozostałe. Myślę, że na podobnej zasadzie działają Vision. Mogą one odbijać fale danego elementu, w ten sposób umożliwiając ludziom używanie ich mocy. Ponieważ jak wiemy, ludzie nie mogą korzystać z mocy elementów bez pomocy Vision. Co innego miejsca ma z elementarnymi bytami i samym Travelerem, ponieważ jak wiemy, te byty nie potrzebują Vision, a sam Traveler może używać wszystkie 7 elementów. Aby móc zrozumieć, w jaki sposób te byty mogą działać, musimy wrócić na Księżyc. W jednym ze smoczych notatników możemy dowiedzieć się o pewnym eksperymencie wymyślonym przez Lusalima, przy pomocy którego miał dojść do przemiany smoków. Według niego, używając fragmentów Black Bodies, fragment ten jest w tekście zamazany, ale możemy bez problemu domyślić się, że właśnie o nie chodzi, można zapisać określony, żyjący byt w formie danych. W ten sposób byt ten stałby się nieśmiertelny, jednak nie w sensie długowieczności, a jego ciągle powtarzającym się odrodzeniu co ileś tam setek lat. Taki byt miałby też przyjmować inne formy. Z tego eksperymentu powstała Ninkigia, która jak teraz wiemy, co dany okres czasu odradza się w postaci Nin, aby móc kontynuować projekt Moongazer. Jest to bardzo ważna dla nas informacja, ponieważ w ten sposób dowiedzieliśmy się o tym, że smoki miały znaleźć sposób na zapisanie oraz przechowywanie w nieskończoność danych o samych sobie. Dodatkowo myślę, że oprócz Nin w Genshinie spotkaliśmy już inny byt, który w ten sposób powstał. Jest nim Nevilet, czyli zreinkarnowany Hydrosmog, który sam nie ma pojęcia, co doprowadziło do jego reinkarnacji oraz przemiany w człowieka. Z tego, co powiedziałem, wynika, że mogło dojść do transformacji smoków i połączenia ich informacji z Black Bodies, przez co aktualnie mogą oni reinkarnować jako ludzie. Bazując na tym, w jaki sposób według mnie mogłyby działać elementarne byty Teyvatu. W skrócie, uważam, że za ich istnieniem także stoją Black Bodies. Jak aktualnie uważamy, pierwszymi elementarnymi bytami, które powstały w Teyvacie, były Fey. Chociaż istnieje Fujin czy Lin Yuan, może temu zaprzeczać, ponieważ mają oni pamiętać jeszcze wcześniejszy świat. Jednak nie jestem pewny, czy na pewno zaliczyć ich można jako elementarne byty, a nie po prostu byty, które następnie wyewoluowały wraz ze zmianami w ekosystemie. Fey zostały skonstruowane podczas rebelii aniołów z połączenia światła mroźnego księżyca i kości ogromnych bestii. Chyba nie muszę tłumaczyć, że tymi ogromnymi bestiami były smoki, które w tamtym momencie były już po eksperymentach z Black Bodies. Nie jest więc wykluczone, że do budowy ciał Fey wykorzystano umiejętności tych stworzeń, czyli możliwość absorpcji mocy z otoczenia. Jednak przez to, że moc świata światła była rozproszona na 7 części, elementarne byty mogły pochłonąć tylko jedną wiązkę światła. Black Bodies mogły następnie przenosić się na kolejne elementarne byty, ponieważ jak wiemy Teyvat jest obiegiem zamkniętym i nic nie jest w stanie uciec, gdy już znajdzie się w środku. Tym bardziej wydaje się to potwierdzać Nabu Malikata i jej Kwarena, dzięki której powstały pari, mogące same z siebie używać mocy elementów i które, jak spadał Renę, są zbliżone do struktur Abyssu poprzez asymilowanie do siebie rzeczy, z którymi wchodzą w kontakt. Podobnie Yokai w Inazumie grodzą swoją moc poprzez pochłanianie Yokaiowej mocy, czymkolwiek ona jest. Czyli podsumowując, elementarne byty mają w sobie fragmenty Black Bodies i przez to są w stanie wchłaniać moc elementów z otoczenia i ją wykorzystywać, w przeciwieństwie do ludzi, którzy do władania elementami potrzebują Vision odbijający światło z otoczenia.
Wracając jednak do dawnych czasów i rebelii aniołów, Hyperborejczycy, jak wiemy, nie poprzestali tylko na tworzeniu bytów będących w stanie władać jednym elementem. Chcieli oni stworzyć sztucznych ludzi, którzy mogli być w stanie władać wszystkimi 7 elementami. To, co teraz powiem, będzie miało sens, jeśli obejrzeliście moją poprzednią teorię na temat Travelera, ale jeśli tego nie zrobiliście, to wytłumaczę teraz w skrócie. Według mnie Traveler, którym gramy, nie jest prawdziwym Travelerem, a kopią jego umysłu wygenerowaną przez sztuczną inteligencję statku kosmicznego, która następnie została załadowana do jednego z hyperborejskich ciał, będącego w stanie władać wszystkimi elementami. Po więcej szczegółów musicie jednak obejrzeć wspomniany film. Mając na uwadze nowe informacje, możemy założyć, że Hyperborejczycy w procesie tworzenia tych sztucznych ciał także użyli Black Bodies. I wydaje się, że mamy na to dowody. Jak wiemy od samego początku gry, Traveler posiada zdolność puryfikacji mocy Abyssu. Dzięki Skerk dowiedzieliśmy się jednak, że nie jest to puryfikacja, a pochłanianie. Traveler, aby zneutralizować moc Abyssu, wchłania ją wewnątrz siebie. A jak wiemy z fizycznych właściwości ciał czarnych, te wchłaniają wewnątrz siebie związki światła i ich już nie uwalniają. Moc Abyssu nie jest jednak jedynym rodzajem mocy, który Traveler jest w stanie w ten sam sposób wchłonąć. Nie tylko są oni w stanie używać nowego elementu po kontakcie ze statuami 7, które połączone są z leyline'ami danego regionu, ale także w akcie 10 Arconquesta Notkraju Traveler wchłonął wewnątrz siebie Pyronosis, które w tamtym momencie przestało być dla świata wykrywalne. Czyli tak, według mnie elementarne byty Teyvatu oraz hyperborejscy sztuczni ludzie zostali stworzeni przy użyciu Black Bodies. Jednym z tych ciał jest natomiast aktualny Traveler i to jest powód, dlaczego są w stanie władać wszystkimi elementami. Na tym mógłbym zakończyć ten film, jednak istnieje jeszcze jedna rzecz związana z mocami w Teyvacie, którą zauważyłem i o której także mogę tu wspomnieć. Jak powiedziałem już wcześniej, 7 elementów Teyvatu powstało poprzez rozszczepienie mocy świata światła przy użyciu pryzmatu. Czym natomiast może być ten pryzmat? Według mnie są nimi Fanes. Utwierdza mnie w tym przekonaniu fakt, że mieszkańcy Teyvatu zdają się tworzyć swoje własne kolory, jednak jedynie w specjalnych bańkowych światach, które są przez nich kontrolowane. Podczas Samsary w Sumeru Arconquestie w śnie, czyli bańkowym świecie, którego hostem była Nilu, kwiaty Padisara miały kolor, który naturalnie nie występuje w Teyvacie. Podobna rzecz miała miejsce w Storyquestie Citlali, gdzie podczas bitwy 7 kolorów Huicylin wykreował świat stworzony z pamięci, a w nim zupełnie nowy kolor, będący w stanie pokonać Abyss. Tak jak Nilu wytworzyła kolor na podstawie zapamiętanych istniejących legend, tak Huicylin użyła swoich wspomnień do wytworzenia nowego koloru. Według mnie musi to oznaczać, że w bańkowych światach kolory są szczególnie połączone ze wspomnieniami, bądź po prostu umysłem danego hosta. Dzięki temu uważam, że pryzmatem, przez który tworzone jest 7 elementów Teyvatu, jest Fanes, a może bardziej ich wspomnienia. Teyvat pod firmamentem można porównać do takiego bańkowego świata, a w nim hostem jest prawdopodobnie właśnie Fanes, którzy na podstawie swoich wspomnień rozszczepiają światło świata światła. To też pewnie jest powodem, dla którego Traveler musi zaobserwować Teyvat, jeśli na końcu gry mają zostać jego bogiem. Dzięki uzyskanym wspomnieniom będą mogli w jakiś sposób utrzymać dotychczasowy porządek, a przynajmniej 7 elementów rozpraszających moc świata światła, dzięki którym ludzie mogą przetrwać. To ode mnie na tyle, pa pa.